boku, o, tu kapie. Cześć, witajcie. Dzisiaj temat naprawy ekspresu do kawy. Nie zawsze jest dobrze. Chciałem się napić kawy i niestety pokażę, wkradła się nieszczelność systemu. W tym miejscu jest przeciek. Próbuję to dzisiaj naprawić. W tym miejscu wycieka woda. Tu boku, o, tu kapie. Dużo zebrało się wody, nawet widać, że przelewa się i wylatuje z tej strony. Woda wycieka z górnej części. Zobaczymy, co jest przyczyną i czy da się tą usterkę naprawić. Zapraszam do oglądania filmu. Oczywiście musimy mieć końcówkę z dziurką. Bez takiego klucza nie odkręcicie. Przy pomocy podważaczy otwieramy obudowę. Najpierw od spodu podważamy obudowę. Ok. Idziemy w kierunku góry. Dobrze. Proszę. I ostatni zatrzask u góry, tutaj, o, widać. I możemy zdjąć jedną część obudowy. Tak wygląda. Jak widać, tu są zatrzaski w tych miejscach, tu i tu. Tu jeszcze mamy przycisk, który zdemontujemy. To są takie zatrzaski na dole. O! Ściągamy kolejny górny element. Odłączamy go. I jest tutaj jak na dłoni cały zespół. A teraz moment najważniejszy. Musimy wyjąć tą część, która jest w tej chwili tutaj pod spodem umieszczona, bo tam pod nią właśnie jest nieszczelność. Naciskamy tu w to miejsce krętakiem tą blaszkę. I trzymamy tą część, żeby ona nie wypadła. Widać, odchodzi wyjęte. Jak mówiłem, tu jest uszczelka. Prawdopodobnie ona jest nieszczelna i zaraz sprawdzimy to przyrządem, czy to jest prawda. Jeżeli tak, to ja dokonam wymiany tej części na nową. Przy pomocy pompki podciśnieniowej, która generuje nam podciśnienie, tu trzymam palcem, widać, opuszczam. Jeszcze raz pokazuję. O, puszczam. Jak jest nieszczelność, to wskazuje nam manometr, jak bardzo jest nieszczelny układ czy element. Puszczam powietrze, o, widać, cofa się strzałka. Wystarczy w tej chwili przy pomocy zestawu, to jest zatyczka, wciskamy korek, o, do tego elementu zatnę zatyczkę, żeby uszczelnić, o, widać, jest uszczelnione, odsysam powietrze. Zobaczcie, strzałka schodzi.
którą zeszło do zera już. Nie utrzymuję jeszcze raz. Nie trzyma nam ten element. Ta głowica przylega do kapsułek. Tak to mniej więcej wygląda w ekspresie. I przelewane jest z ciśnieniem wody przez ten otwór, przez kawę do filiżanki. W tej okolicy jest nieszczelność, która uniemożliwia nam prawidłowe parzenie kawy. Jest to nowa głowica, która jest szczelna. Ja pokażę, czy to jest prawda. Ona jest uszkodzona, nieszczelna. Sprawdzimy teraz, czy ta głowica nowa spełnia parametry i czy to jest faktycznie ta usterka. Zakładam, przykładam pompkę do tej strony do głowicy. Odsysamy. Zobaczcie, trzyma, czyli wskazówka jest nieruchoma. Element jak najbardziej sprawny. Możemy przystąpić do montażu. Dobra, ja może pokażę, na czym polega ten cały montaż. Zakładamy tę głowicę, górną część ekspresu. Ta część, ta tutaj, zapasowała w tym miejscu, w tej krawędzi. A ta dysza, żeby zapasowała nam w uszczelkę, która jest w górnej części, tutaj właśnie w ekspresie. Wkładam głowicę. I energicznym ruchem dociskam do góry w tym kierunku, czyli nacisk w tym kierunku. Zatrzask, który jest umieszczony z tej strony, on nam zapracuje i będzie trzymał tą całą część głowicy. I teraz zobaczcie, ja przyciskam, już nam zapiął tą całą głowicę. Ona już siedzi, ona już jest, ona już stabilnie siedzi, nie wypadnie nam, bo jest trzymana przez ten właśnie zaczep w górnej części. No cóż, możemy już teraz składać cały ekspres, bo praktycznie naprawa jest zakończona, która polegała na wymianie tej właśnie części w głowicy ekspresu. Przystępuję do montażu. Zakładamy osłonę. I teraz tu w to miejsce, że nam weszło, widać jest. Umieszczamy włącznik w korpusie. On nam po prostu inaczej nie wejdzie. To są takie zatrzaski. One wszystkie nam muszą ładnie wejść na swoje miejsca, żeby to nam nic nie wystawało. Jest, widać, weszło. Tu również musi nam wszystko ładnie zapasować. Pamiętajmy, że przy montażu musimy wszystko podopinać tak, żeby ta część tutaj weszła nam tu mniej więcej. Ja pokażę, żeby tu weszło nam w tą część. I przy pomocy klinów musimy to wyciągnąć na zewnątrz. Dobrze, jest. Ten element wprowadzamy pod spód. Dobrze, dobrze. Dopinamy. Ok. Sprawdzamy, czy ładnie siedzi. Tu widać, że wszystko dopięte jest. Dobra, jest. Ok. Puszczamy. Dopinamy ostatni element, ten właśnie drugiej części obudowy. I zaczynamy od góry, żeby nam zapracowało tutaj, w tym miejscu, zobaczcie, ja to może pokażę jeszcze raz, żeby tak samo jak tutaj jest widoczne, żeby nam ładnie tutaj weszło. Czyli koncentrujemy się na górnej części, przy pomocy łyżki podpinamy, wprowadzamy tą część, dobra, jest. Tutaj dopinamy jeszcze ten zatrzask, żeby nam wszedł pod spód. Dobra, ok. I po kolei zapinamy
Ostatni element widać. O, i to jest wszystko. Kluczem T10 i przykręcamy. O, już nie weszło. O. Warto to jeszcze sprawdzić. I przykręcamy. Okay. Tyle. Na koniec spróbujemy zaparzyć kawę. Włączamy urządzenie. Wkładamy kapsułkę. Filiżanka. Lampka świeci się na zielono. Zaczynamy parzenie. Zobaczymy, czy nic nam nie wycieka. Zwróćcie uwagę, że nic nie wycieka. Wszystko jest suche. Czyli wszystko jest ok. Po wyjęciu kapsułki również jest sucho. Można cieszyć się dalszym eksploatowaniem sprzętu. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moje kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć.